napracowałeś się całe życie i teraz trochę można rzeczy pożyć. I mamy tę możliwość. Kraj, który przeżył pierwszą wojnę, drugą wojnę światową i po prostu był zniszczony, tak jak Warszawa była zrujnowana. Sam gruz został i żeby to ludzie odbudowały i po prostu teraz tam najmłodsze pokolenie, żeby o tym zapomniało i zaczęło myśleć, że socjalizm czy komunizm to jest dobra rzecz, no to nas tu wykręca. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy i z Panamy Czesław Bydny. i Czesław. Tak, nasza historia jest taka troszeczkę zbliżona, ale też troszkę inna. Oba jesteśmy z Polski, ale Czesław akurat przejechał przez Stany, zresztą spędził tam większość życia. Po akcencie można się domyślić, że jego angielski jest dużo lepszy niż mój. I ja 20 lat spędziłem w Kanadzie i obaj wylądowaliśmy tutaj. Czesław tak dolatuje jeszcze na kilka miesięcy co roku. No, my mieszkamy już tutaj na stałe od 10 lat. Czesław, takie pytanie. A dlaczego ty w ogóle wybrałeś Panamę, nie jakąś Kostarykę, czy na przykład Podkarpacie w Polsce? Ja jeszcze jak pracowałem, to się zastanawiałem, gdzie spędzimy zimę, bo po prostu w New Jersey mieszkaliśmy i tam zimy są dosyć zimne i żona lubiała lepszą pogodę. Szukaliśmy takich krajów, gdzie można zdobyć dobrą wymianę pieniędzy. Właśnie w Panamie jest dobrze, bo używamy dolara tu jako wartość. Ta infrastruktura jest dobra w tym kraju, bo kiedyś oczywiście Ameryka miała duży wpływ i dalej ma duży wpływ tu, bo kiedyś były bazy i tak dalej. Jak ten kanał, Panama Canal, jak był pierw budowany, a potem kontrolowany przez Amerykę do roku 99. To jest, powiedzmy, drogi są tu dobre. Infrastruktura, no. Infrastruktura, tak. Szpitale są dobre na tą część świata, no to Panama ma duże możliwości. Nie ma takiej inflacji jak dużo częściach kraju i znaczy światu, nie tylko kraju. No i po prostu pogoda. Tu pogoda jest świetna. My mieszkaliśmy z żoną prawie całe życie, anyway, w Ameryce. To my mamy dużo wybór. My możemy na Florydę jechać, tam jest klimat dobry. Ale ja chciałem po prostu miejsce takie jak Panama, no bo tutaj one mają 2 sezony. Mokry i suchy, a tak to temperatura jest prawie równa cały rok. Także jak człowiek chce unikać śnieg, to jest idealna miejscowość przyjechać tu i spędzić tę zimę naszą, albo cały rok, tak jak Marek. Tutaj jest na okrągło. Ja przyjeżdżam na 2-3 miesiące rocznie. Miałem w tym budynku akurat mieszkanie kiedyś, więc sprzedaliśmy, no bo teraz szukamy coś większe. Ale w tej chwili my tu dojeżdżamy z Ameryki. Też się przyniosłem teraz z New Jersey, gdzie klimat jest trochę bardziej podobny do Kanady niż tu i mieszkam w tej chwili w South Carolinie, ale tak samo. Tu jest o wiele cieplej niż w South Carolinie przez tą zimę. Ale to czasami jest tak, że to, że jest bardzo ciepło, to nie jest aż taki plus, no bo znowu jesteś, dajmy na to, w takiej Tajlandii, masz 40 kilka stopni i wtedy, szukasz czegoś, żeby było chłodniej. Nie mówię o tym, żeby się przenosić do Skandynawii, ale znowu z drugiej strony, to ma też pewne takie limity chyba i statystycznie jest tak, że w Panamie przez cały rok jest maksymalnie 32 stopnie Celsjusza, minimalnie 26. To rzadko kiedy jest więcej, rzadko kiedy jest mniej. Tutaj można się czy w basenie, czy w oceanie kąpać przez cały rok. Tu nie ma czegoś takiego jak nawet w Meksyku, że w styczniu to już za bardzo do basenu w ogóle się nie wchodzi. No trzeba naprawdę zacięcie mieć, żeby wskoczyć sobie do oceanu. Tutaj jest jednak troszkę inaczej.
I akurat ostatnio będę musiał nagrać to. I jest tak, że Panama została wybrana po raz drugi rok z rzędu jako numer 1 miejsce dla emerytów na spędzenie ich właśnie emerytury. Jest tak, że generalnie w Stanach jest największa Polonia na świecie. Numer 2 to Brazylia, ale ta Polonia to przyjechała jeszcze przed II wojną światową, a część z nich przed I wojną światową, to się nie liczy. Ale generalnie taka Polonia, która wyrosła za czasów komunizmu, no to jest głównie to są Amerykanie. I to jest ciekawe, że to pokolenie, które wyjechało wtedy, jak był stan wojenny, czy przed, czy może trochę po, to akurat to pokolenie bardzo się dorobiło. Ciężko powiedzieć o tym pokoleniu kolejnym, czy 2 pokolenia dalej. No to pokolenie Polonusów już nie będzie miało, ale twoje pokolenie, no to chyba akurat na tym wygrało, bo to jeszcze były najlepsze lata. Stany jeszcze są ok. Kanada i Europa już się tak zaczynają troszkę walić. Ale czy nie sądzisz, Czesław, że no miałeś trochę takiego farta, ale takiego nieplanowanego, że akurat w dobrym okresie przyjechałeś do Stanów i akurat udało ci się, wiesz, tak ułożyć sobie życie dużo łatwiej niż na przykład jakbyś został w Polsce, czy na przykład dzisiaj z Polski byś wyjechał do innych krajów. Nie miałeś trochę tutaj szczęścia? No, zgodzę się. Powiedzmy, mój ojciec pracował fizycznie. Ja dzięki Bogu przyjechałem jako młody chłopak do Ameryki. Mam wykształcenie i nie musiałem pracować w fabryce czy na budowie, tylko mogłem się dorobić w oficie, w rozmaitych tutaj dziedzinach człowiek może się dorobić. No i tak jak mówiłem, to ja skończyłem studia w Ameryce, także mogłem się dorobić i ja nie narzekam. Daliśmy dzieciom naszym, tak samo mieszkają w Ameryce, dobry start w życiu, bo nie zaczynały od zera, tylko poszły na studia. One nie musiały po prostu płacić za szkołę, tak jak ja płaciłem i mogły lepiej po prostu mieć start. I teraz dzięki Bogu wszyscy są w dobrej sytuacji. Nie muszą się martwić, skąd następny ten bochenek chleba przyjdzie. Ale jak wyjeżdżałeś z Polski, to miałeś 20 kilka lat, 30 kilka, czy 40 kilka lat? Miałem 7 lat. 7 lat. 7. Czy u ciebie w domu mówiło się po polsku, czy po angielsku? Od początku tylko i wyłącznie po polsku, ale stopniowo my, jak się nauczyliśmy angielski, no to mówiliśmy po angielsku i po jakimś czasie mieszało się jeden język z drugim. I rodzice się tak nauczyły rzucić słowo jedno angielskie, jedno polskie i taki mieliśmy unique language, nie? Takie po prostu my mogliśmy się dogadać, ktoś inny obcy, który przyjechał z Polski, może nie wiedział, co my mówimy. Ale myśmy też bardzo podobnie, ponieważ po 20 latach w Kanadzie jest tak, że nawet tutaj przyjechaliśmy i te pierwsze lata to był tylko język angielski i potem było tak, że mieliśmy do czynienia coraz więcej z Polakami, może nie tymi, którzy tu mieszkają, choć trochę i tak, i potem zobaczyliśmy, kurczę, jak my ten polski kaleczymy. Nie to, że on jest dobry. I myśmy tak 1,5 roku temu stwierdzili, wiesz co, mówimy tylko po polsku. Tylko po polsku. Okej, no ten angielski, no fajnie, on się nam jeszcze nadal przyda. Zresztą w pracy korzystamy, ale stwierdziliśmy, nie, no musimy to jednak odświeżyć sobie to znajomość języka polskiego. Teraz jest trochę lepiej, ale jeszcze 1,5 roku temu, no to byśmy z sobą rozmawiali, by to było ten garbage, który wyrzuciłeś gdzieś tam, nie, i tak dalej, i tak dalej. No w taki sposób. Ale skąd jesteś, Czesław, z Polski? Skąd dokładnie? Z małej wioski się nazywa Stany. To jest... No, tak, Stany. Tak, jak wracam do Polski, no ale się o Polskę pytam, a nie o... w Polsce jest wioska. Nawet tak jak patrzyłem na mapie, to jest kilka takich miejscowości, co się nazywają Stany. Kiedyś to było rzeszowskie, a teraz należy do Tarnobrzegu. W sumie mieszkałeś, no wiesz, 7 lat, no to głupio się zapytać o całe życie, nie? No to mieszkałeś tylko w Stanach, prawda? Tak. Aha.
ale jak byłeś w Stanach, tylko tych z Ameryki Północnej, to mieszkałeś w którym miejscu? Znaczy, mieszkałeś i mieszkasz? No, mieszkałem w New Jersey, niedaleko Nowy Jork. Aha. Od samego początku? W New Jersey od samego początku, tak. No bo mieliśmy rodzinę w New Jersey, także to było normalne, żeby po prostu znaleźć się w New Jersey. Jest duża kolonia w tym rejonie i oczywiście matka miała brata, siostry, także my przyjechaliśmy dzięki Bogu jako rodzina cała. Przyjechałem z rodzicami, z braciami. Aha, ale twoja żona jest Polką, prawda? Tak nie mówi. Ale ona ma też rodzeństwo w Stanach, czy sama? Ma siostrę. Siostrę. A siostra ma coś wspólnego z Panamą, czy za bardzo nie? No też przyjeżdżają, tak jak my tu do Panamy. My jesteśmy tak jak w Ameryce mówimy, jesteśmy snowbirds. Także jak zima przychodzi w New Jersey czy w Ameryce, no to uciekamy na klimat lepszy, nie? Żeby było ciepło. No i właśnie tutaj może słuchaczom wytłumaczę, to polega na tym, że ci snowbirds to jest typowe może bardziej dla właśnie Stanów i Kanady tylko, że wyjeżdża się wtedy, kiedy jest ten taki dosyć nieprzyjemny okres, z tym, że nie wyjeżdża się na krótkie wakacje dwutygodniowe, tylko bardziej na może 2 miesiące albo i dłużej. Tylko że ty wyjechałeś no już zupełnie bardzo daleko, no bo jak odbiłeś na południe, no to aż skończyłeś w Ameryce Łacińskiej. No tak. Czesław, ale to jest bardzo ciekawe, jak rozmawia się z osobami, z Polakami, z tym, że nie tymi, którzy mieszkają w Polsce, ale tymi, którzy mieszkają poza Polską na stałe, zwłaszcza tak jak ty już bardzo długo, bo oni mają takie ciekawe spojrzenie, takie bardzo obiektywne spojrzenie z dystansem pewnym. No, nie jesteś tam na co dzień, nie wciągasz się w to, ale obserwujesz to. Jak ci się wydaje, te ostatnie zmiany akurat, jeśli chodzi o Polskę, czy jakieś spostrzeżenia masz? No to znaczy, od kiedy komunizm upadł, zlikwidowały go w Polsce, no to żyjemy taką nadzieją, że coraz lepiej będzie w Polsce i nam się wydawało, że to pierwsze pokolenie, jak upadł komunizm, to rzeczywiście to ta jedno pokolenie przeżyje takie ciężkie czasy, ale już następne powinny mieć lepsze. Ale w ogóle w tej chwili po całym świecie są czasy niepewne, bo powiedzmy, każdy wie, co się dzieje w Ukrainie i teraz my mamy duże nadzieje. Polonia w Ameryce w tej chwili ma duże nadzieje, że od 20 stycznia, jak prezydent Trump będzie w oficie, to po prostu tak jak my kiedyś, my w Ameryce mogliśmy po całym świecie jeździć i być dumny i trzymać głowę wysoko. Ostatni prezydent nie za bardzo. Po prostu zamiast trzymać pokój na świecie, no to one po prostu cofnęły się i powiedzieli, że my ręce będziemy trzymać za plecami i niech się dzieje, co chce. Wprowadziły oprócz prezydenta Trump, jak był 45. prezydentem, to tylko przez jego okres, co nie było wojny, tak? To i w czasie Obamy i w czasie teraz Joe Biden, no to mamy wojnę. Jedna rozpoczęła się pomiędzy Rosją i Ukrainą, atak na Izrael stworzył teraz taką niepewność w tej części świata i po prostu my nie możemy się doczekać, aż Donald Trump wróci do Białego Domu i będziemy mieli kontrolę nie tylko nad wpływem tych nielegalnych, które po prostu w tej chwili rujnują nam kraj, bo my jesteśmy imigranci, ale my przyjechaliśmy do Ameryki legalnie. Ameryka wpuszcza 1 milion ludzi rocznie, legalnie. Ludzie, które czekały 5-10 lat w kolejce, żeby mieć tą możliwość tu przyjechać i korzystać z tego, co ten kraj może im dać. Żona miała siostrę, która stworzyliśmy jej papiery, 10 lat czekała, żeby przyjechać do Ameryki i zrobiła to poprawnie. Nie wkroczyły w nocy, nie płaciły taką
ludziom, żeby przekroczyć granicę nielegalnie. Dla kojotów. Dla kojotek, tak jest. I po prostu teraz te ludzie po prostu tworzą takie problemy, zwłaszcza w dużych miastach. Nowy Jork powiedzmy. Nowy Jork w tej chwili ma, statystycznie twierdzą, że 60 000 osób nielegalnych, nawet przezywają ich newcomers. Ale najpierw major miasta powiedział, my chcemy tych nielegalnych imigrantów, ale jak zaczyna płacić im $450 za nocleg w hotelu, bo musieli ich gdzieś wsadzić, zaczyna odbierać dzieciom szkołę, gimnazjum w szkole, no bo musiały tych ludzi gdzieś ulokować, a teraz państwo federalne mówi im, że hej, my nie mamy pieniędzy dla New York City, żeby wam wysyłać tyle, co dostaliście przedtem. No i teraz te majory się zaczynają buntować, a zwłaszcza właściciele, znaczy mieszkańcy tych miast, ludzie, którzy po prostu pracowały całe życie, chcieli dzieci wysłać do szkoły, najpierw publiczne, potem na studia, to oni tracą możliwości, no bo te nielegalne mają pierwszeństwo w dużo wypadkach. Dostają za darmo mieszkanie, dostają pieniążki się utrzymać, zachorują, idę za darmo do lekarza czy do szpitala. I jak długo ten kraj może to wytrzymać? Mnie po prostu wykręca, jak ludzie mi mówią, że Ameryka to bogaty kraj. Tak, owszem, kiedyś był bogaty, może być bogaty i będzie bogaty, ale jak my mamy 36 trillion dollars, to po polsku nawet nie wiem, trillion to jest... To jest bilionów? No, nie. Milion? Okej, Jest długo. bardzo dużo. Jak my możemy być bogatym krajem, jak my musimy pożyczyć pieniądze od Chin, od Japonii, z Anglii, żeby komuś innemu te pieniądze dać? Ale to ja zauważyłem, nie wszyscy akurat z moich amerykańskich znajomych podzielają twoją opinię, tylko jakoś wszyscy ci, którzy nie podzielają twojej opinii, to mają kolorowe włosy. Ciekawy jestem dlaczego. No tak jest. Ale znowu z drugiej strony, żeby trochę na serio o tym, to jest bardzo ciekawe, bo zwróć uwagę, teraz jak ja rozmawiam z osobami właśnie o tego typu wieku, że przeszły już na emeryturę, mają bardzo taką wyrobioną opinię, a kiedyś tego nie było. Jeszcze 15-20 lat temu, jak rozmawiało się z emerytami, to było takie, wiesz co, to już nie jest ważne, ja już się tym nie przejmuję. Teraz już tak nie jest. Nagle te zmiany są tak istotne, czego nie było takiego tempa tych zmian w ogóle chyba w historii. Jest tak akurat teraz, zwróćcie uwagę, jak bardzo to szybko się zmienia, że w niektórych krajach, które stereotypy były, że one zawsze były i będą dobre, a tu nagle się zmieniło. I to w tej części świata, w tej części świata. I dlatego siedzieć w takiej Panamie, sobie tak z dystansu to obserwować, no to jest jednym właśnie z takich bardzo dużych plusów, dlaczego Panama wygrała ten ranking tych krajów. Zresztą nie odnosi się tylko do Panamy, ale zwłaszcza do Panamy. Tutaj jest spokój, cisza, tu jest stabilizacja. Tutaj nie ma czegoś takiego, że przychodzi jakiś Chavez, czy przychodzi Obama, czy tam ktoś inny i nagle wszystko do góry nogami odwraca. Tu jest cisza, spokój, można sobie drinka wziąć, pójść sobie na zachód słońca, albo na przykład można się powkurzać, no bo jakieś newsy się gdzieś tam przeczytało i sobie można pogadać na ten temat. Ale dobrze, powiedz mi w takim razie, Czesław, jak już przeszliście na emeryturę i stwierdziliście, ok, no to wybierzemy sobie to fajne miejsce, gdzie będziemy potem mieszkali, to czy brałeś pod uwagę jakieś inne kraje jeszcze? Tak, inne kraje, tak, oczywiście. Ja po prostu zrobiłem sobie tabelę. Mieliśmy kilka, powiedzmy Costa Rica, nam był na planie popatrzeć. Numer 3 na świecie teraz, Panama numer 1. Ale po prostu Belize, to tylko ze względu na to, że używają angielski, no to by było nam trochę łatwiej po prostu w takim kraju być. No ale tylko, że to jest bardzo biedny kraj, Belize. I to właśnie, jak ja tu jestem tak szczerze mówiąc, na emeryturze, to jestem tu na wczasach, na te 2-3 miesiące, to ja nie chcę widzieć tej
biedoty, bo po prostu ja mogę w Ameryce zostać i ja bym szukał, co bym znalazł w miastach biedota, to tego ja nie potrzebuję. Ja przyjadę tu, to ja chcę mieć przyjemność spotkać się z taką osobą jak ty, wypić tego drinka i powiedzieć, pracowałeś się całe życie i teraz trochę można rzeczy pożyć. I mamy tę możliwość. Ale Czesław, no dobrze, wróciłeś znowu o Stanach. Ja się bardziej spytałem o Polskę. Jaka jest twoja opinia na temat Polski i zmian może w Polsce? No, z żoną oglądamy właśnie nowości z... Żona tutaj siedzi, ale się nie zmieściliśmy we troje. To oglądamy nowości z Polski i po prostu tak na bieżąco wiemy pila z oko, co się dzieje w kraju i po prostu to nas nie cieszy, no bo po prostu kraj, który przeżył pierwszą wojnę, drugą wojnę światową i po prostu był zniszczony, tak jak Warszawa była zrujnowana, sam Gruz został i żeby to ludzie odbudowały i po prostu teraz tam najmłodsze pokolenie, żeby o tym zapomniało i zaczęło myśleć, że socjalizm czy komunizm to jest dobra rzecz, no to nas tu wykręca. Ludzie przyjeżdżają, jest ten problem w Ameryce w tej chwili, to jest ci, które przekroczą granicę z Meksyką, no to oni wszystkie chcą azyl. Azyl to nie był stworzony, że obojętnie kto przyjdzie, to powie, ja tu chcę mieszkać, ze względu na to, że tu ja szybciej się dorobię. Trzeba było czymś się wykazać, trzeba było, najpierw podanie złożyć, potem czekać, potem, nie wiem, czymś się wykazać, że słuchaj, skończyłem szkołę, znam trochę języka, a nie Zdrowy. jestem zdrowy, dokładnie, muszę być w jakimś przedziale wiekowym, żeby kraj coś tam ze mnie miał, wykształcenie dokładnie, a nie to, że ja bilet sobie kupię i to wszystko. Oni chcą sobie poprawić życie, to jest zgoda. Numer jeden imigrant w Ameryce to jest Elon Musk. Każdy na kuli ziemskiej wie, kto on jest. My z niego jesteśmy dumni. On się urodził w Afryce, ale to jest nasz najlepszy imigrant. Tak jak... No, dokładnie, ale to polega też na tym i dlatego podoba mi się taki kraj jak Panama. Jest tak, że przyjeżdża się do Panamy i Panama ci mówi, wiesz co my ci musimy dać? Nic. Wszystko sam sobie będziesz musiał załatwić. Nie masz tutaj, prawa dzieci do szkoły posyłać, no chyba, że zaczniesz dokładać się do systemu i wtedy masz opiekę zdrowotną kiepską, jak nie wiem, i wtedy jesteś w tym systemie. Ale jak tutaj przyjeżdżasz, na przykład jako emeryt, no to sorry, nie będziesz dokładał się do systemu tutaj, nie będziesz pracował, nie będziesz płacił podatków, ale gdziekolwiek nie chcesz iść do szpitala, no to wszystko musisz płacić gotówką. Albo sobie wykup ubezpieczenie w naszej firmie, my ci damy tutaj panamską, no to wtedy masz taki contribution do kraju. Ale to nie jest taka polityka otwartych drzwi. To są właściwie tylko dwa kontynenty. Całe szczęście, że nie jest cała Europa taka, ale Europa Zachodnia i Ameryka Północna, Kanada i Stany, gdzie wszystkich przyjmujemy, wszystkich chcemy wspomagać, a właśnie większość krajów na świecie to jest tak jak Panama. Okej, przyjedź sobie, ale będziesz musiał zapłacić za wszystko, ale masz wtedy najpiękniejszą pogodę, masz linię brzegową, masz tą piaszczystą plażę, nawet czasami udaje się, że jest trochę białego piasku, nie tak jak tutaj za nami trochę czarnego, ale ten czarny jest bardzo zdrowy, bo to jest wulkaniczny. Stąd też ewentualnie taki kraj nie chce przyjmować 2 milionów Wenezuelczyków tylko dlatego, że im jest ciężko. Oni wolą przyjąć takich obcokrajowców z Ameryki Północnej, którzy przyjadą i zainwestują trochę w tym kraju. To, co zarobili gdzieś tam, przeniosą tutaj i ewentualnie jest to jakiś taki pozytywny efekt dla ekonomii całego kraju. No, Panama lubi właśnie takich ludzi jak my. My przyjeżdżamy tu z twardą walutą, nie z dolarami, kupujemy mieszkanie, idziemy do restauracji, idziemy do sklepu, kupujemy ludzi, tworzymy robotę dla ludzi, ale tutaj nie jesteśmy
problem dla tego państwa, dla systemu, no bo oni nie muszą budować szkoły dla nas, bo my tu dzieci nie przewozimy. Także my jesteśmy wielki plus dla ich ekonomii i zwłaszcza Panama przez ostatnie 10-15 lat to skorzystało z tego, bo rozbudowały te wieżowce, plaże są piękne, ludzie przyjechały, pokupiły condos. W naszym budynku, tu gdzie siedzimy w tej chwili, 29 mieszkań jest w tym budynku. Mało kiedy, żeby było nawet pół zajęte, ale ludzie zainwestowały z całego świata. Mamy sąsiada z Monaco, mamy sąsiada z Ukrainy, z Rosji, z całego świata. I z Ukrainy, i z Rosji? Dobrze, ale jest tak, że ja może tutaj wytłumaczę. U nas mamy, tutaj w 3 wieżach mamy około 120 mieszkań, tutaj jest 29, mamy jeszcze kilka willi, także ewentualnie tutaj mieszka może tak, nie wiem, 160 mieszkań jest i willi, 160, ale tak na stałe to tutaj może zajętych jest 40 mieszkań, ale to jest fajne. Bo jak tutaj by było zajęte nawet 80, no to by było zbyt dużo, jakby tutaj była połowa. Jest tak, że nawet jak tutaj przyjeżdżają, bo to jest taki wielki nawał, akurat teraz jest weekend, dlatego widzicie, jaka jest plaża zajęta, ile ludzi od groma jest tutaj, bo to jest weekend. Jutro już nie będzie weekendu, już tutaj nie będzie w ogóle nikogo, ale jest tak, że raz do roku, na przykład na Nowy Rok, to wtedy jest największy zlot. To wtedy gdzieś tak mniej więcej 60-70% tutaj jest zajęte i by zaczyna nam brakować wody. No bo firma, która to wybudowała, ona mówi, nigdy w życiu nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie więcej niż połowa mieszkań zajętych. Są też, jest to tak od razu przygotowane, że wiadomo, że tutaj mniej ludzi mieszka niż tych mieszkań jest akurat. No. Z tym, że też warte jest uwagi, jest tak, mieszka mniej więcej w tej chwili na naszym osiedlu, tutaj jest około 80 osób. A wiecie, ile osób jest Panamczyków z tego? 2 osoby. To jest jedno małżeństwo i jeszcze jedno, które nie mówi po angielsku, to oni są z Argentyny. A tak, no to właściwie można spokojnie poruszać się znając tylko język angielski. Ta konieczność hiszpańskiego nie za bardzo, niekoniecznie po 10 latach nadal nie mogę się dogadać w tej zgodzie. No i nie musimy. To jest na tyle dobry kraj, że młodzież uczy się angielski. My możemy obojętnie gdzie pojechać i jak się nie domówimy naszym łamanym hiszpańskim, to po angielsku, jak nie, no to wyciągamy translator i komputerek nam tłumaczy. Tak, ale trzeba uznać, że te ludzie tutejsze są miłe, przyjemne, miłe i są zadowolone z życia. Na jedno wrócę, przedtem rozmawialiśmy o temperaturze, ale my po prostu tu jesteśmy przy wodzie, jest ciepło. Starczy tylko te 20 minut stąd pojechać w górkę i jest temperatura o wiele płotsza. Także człowiek może mieć miejsce tu i tam, jak chcesz, żeby było trochę chłodniej, no to kup się za te 100 000 jakiś... Tutaj wytłumaczę, na czym to polega. Panama ma 12 klimatów. Panama to bardzo mały kraj, ma 4,5 miliona mieszkańców tylko. 12 klimatów. Jak tutaj, to śmieszy nas bardzo, jak na przykład ktoś był i mówi, wiecie co, ja byłem w Panama City, 4 dni i mi się nie podobało. To ty Panamy nie widziałeś, no bo ty byłeś w Panama City, byłeś w jednym klimacie na 12. Panama City wcale o tak nie wygląda. To jest 2 godziny drogi stąd, dojechać można jak trzeba, ale jest tak, że część Panamy jest położona bardzo wysoko. Jest tak, że tam akurat, gdzie jest wulkan Baru, no to tam na przykład znowu dla tych, którzy nie lubią ciepła, to jest idealne miejsce, ale wtedy musisz polubić deszcz, no bo tam leje jak nie wiem. Jest tak, że możesz sobie tam, nie wiem, pojechać na wakacje na 3 dni, to 3 dni masz deszcz, po czym pojedziesz potem o innej porze roku, już czekasz na tą suchą, też masz kolejne 3 dni deszczu, nawet w sezonie suchym. W tym roku, jak rozmawiałem ze znajomym, opowiadał, 11 dni pod rząd lał deszcz, w ogóle nie widziałem słońca. Takie klimaty też są. Można mieć i taki klimat, i taki klimat. Oczywiście tam to kosztuje inaczej, tutaj kosztuje trochę inaczej, ale możliwości są.
na kieszeń właściwie każdej osoby. No ja 15 lat przyjeżdżam do Panamy, rok w rok i po prostu byliśmy tu nawet 5 miesięcy zamachem i nie było deszczu jeden dzień. Nie było kropli deszczu. Ale to też złe jest trochę, nie? No bo No, to wcale nie jest złe, bo to jest, my uciekamy od śniegu, jak jesteśmy w Ameryce, to także jak tu nie ma deszczu przez ten okres, to nie jest zła rzecz, ale tak jak nadmieniłeś o tej po prostu inna pogoda. Starczyło tylko przekroczyć do Panama City, a tam lało. albo w drugą stronę, w stronę Kostaryki to samo. Ta część kraju to jest najbardziej super. No bo mieszkamy w Arco Seco. No to chyba wszystko na dzisiaj w takim razie. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie i wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrowienia z Panamy, Czesław i Marek. No na razie, hej. Na razie. Zapraszamy do Panamy.